IT Szkoła NASK, nowe otwarcie. Zapraszam na program dyżurnet.pl. Dyżurnet.pl to działający w NASK punkt kontaktowy, do którego każdy może zgłosić naruszenie w sieci. Dyżurnet.pl reaguje na nielegalne treści publikowane na stronach, forach, portalach społecznościowych, szczególnie wtedy, gdy poszkodowaną jest osoba nieletnia. Zespół współpracuje z policją, aby usunąć nielegalne materiały z sieci. Dzień dobry, nazywam się Martyna Różycka i razem z Anną Kwaśnik przedstawimy Wam zagrożenia internetowe, na które narażeni są przede wszystkim młodzi internauci. Napisała do nas mama, która jest zaniepokojona tym, w jaki sposób buduje się społeczność wokół gier internetowych. Otrzymaliśmy zgłoszenie od mamy nastoletniego chłopca, która zwróciła uwagę na to, jak jej syn zwraca się w grach internetowych do swoich rówieśników. Rodzice zauważyli, że ich syn używa bardzo dużo wulgarnych słów, bardzo nieprzyjemnych i złośliwych komentarzy. Martwią się tym, jak dużo agresji kręci się wokół niego. Po rozmowie z synem zauważyli, że również w ich klasie pojawiły się różne podziały na osoby, które grają i na te, które nie grają, a także pojawiły się konflikty związane z grami. Rodzice, głównie zatroskana mama, prosi nas o to, abyśmy pomogli jej w moderowaniu gry, żebyśmy zwrócili się z prośbą o moderację do moderatorów, a także abyśmy pomogli rozwiązać problemy, które zaistniały w klasie. Zobaczmy, co jest najważniejszego w dzisiejszym naszym zgłoszeniu. Napisał do nas rodzic, który zobaczył komunikację syna w internecie, jaką prowadzi w grze internetowej. Zaniepokoiły go wulgarne i pełne przemocy komentarze, komunikacja między graczami. Agresywne zachowanie i wulgarne wypowiedzi mają wpływ na całą społeczność. Jeżeli ty tak komunikujesz się ze światem, świat tak będzie komunikował się z tobą. Problem, z którym zgłosiła się do nas mama nastoletniego chłopca, pojawia się coraz częściej. Aby lepiej go zrozumieć i aby pomóc w rozwiązaniu, zaprosiliśmy do naszego biura eksperta do spraw zagrożeń dzieci i młodzieży w internecie, z którym porozmawia Martyna. Dzisiaj rozmawiamy z Martą Witkowską, ekspert Akademii NASK. Marta jest psychologiem, terapeutą, a również pasjonatem gier internetowych. Marta, przychodzę do Ciebie, ponieważ trafiło do nas zgłoszenie. Mama pisze, zaniepokojona formą, w jaki sposób jej syn odzywa się z innymi graczami właśnie w grze internetowej. I tutaj chcielibyśmy się zastanowić chwilę nad samą społecznością internetową zbudowaną wokół gry. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? No, przede wszystkim nie każda przemoc czy agresja elektroniczna jest taka sama. Gry internetowe i w ogóle społeczność, która tworzy się wokół gier internetowych, ma swój własny kodeks. Bardzo często są to specyficzne normy, bardzo hermetyczny język. Pamiętajmy, że w grze jest zazwyczaj bardzo dużo rywalizacji, są emocje, więc czasami zdarza się, że ten język jest raczej wulgarny. Nie mówię też, że tak powinno być, czy że to jest jakaś norma, ale tak się może zdarzyć. Czasami jest to wynik po prostu emocji, które nam towarzyszą podczas grania, ale również też musimy pamiętać w takiej sytuacji, że my zawsze mamy wybór. Że my zawsze możemy powiedzieć, nie odpowiada mi to, nie odpowiada mi taka grupa i być może też nie jesteśmy jedyni. Jeżeli rzeczywiście w trakcie grania pojawia się bardzo dużo wulgaryzmów, co nazywamy flamingiem, tak? Czyli takim bardzo wulgarnym wyzywaniem, możemy zrezygnować z takiej grupy, możemy przenieść się na inny serwer, możemy poszukać innej grupy, możemy wyłączyć możliwość dyskusji czatu. Ja chciałam Cię dopytać o ten regulamin. Czy to jest coś, że jak ja loguję się na grę, loguję się do gry pierwszy raz, czy to jest coś, co ja podpisuję, tak jak i przy innych społecznościach, czy jest to coś, co zostało wypracowane w ogóle przez graczy i tak właściwie to metodą prób i błędów badam sytuację, co mi wolno, a co nie? No, nie mogę powiedzieć, że znam wszystkie gry internetowe, pewnie jest bardzo różnie, ale zazwyczaj te społeczności tworzą się spontanicznie. Zazwyczaj to gracze sami ustalają swój własny kodeks. Oczywiście są pewne zasady respektowane ogólnie, nie przyjmowanie chociażby na przykład obraźliwych ników. Tego zazwyczaj przestrzegają administratorzy, natomiast większość z takich norm społecznych tworzą sami gracze.
I to jest bardzo ważne, ponieważ my jako gracze możemy bardzo wiele zrobić. Możemy tworzyć własne normy. Możemy w taki sposób się zachowywać, jakbyśmy chcieli, żeby zachowywano się też w stosunku do nas. To bardzo ważne, żeby właśnie być na zasadzie takiego zwierciadła, ale jeżeli zobaczę coś, co moim zdaniem nie powinno być, że ktoś po prostu tym razem, jego zachowanie jest absolutnie nieakceptowalne na platformie, czy w grupie, którą tworzę, współtworzę lub w której jestem, co mogę zrobić? Mogę to zgłosić, Mhm. zazwyczaj do administratora i najczęściej tego typu wpisy są respektowane. Taka osoba jest banowana, czyli wykluczana ze społeczności, nie ma możliwości komentowania, czasami nie ma wręcz możliwości dalszego grania na danym serwerze. Ale to jest chyba czasami jest czasowo, czasami jest permanentnie, już nigdy tutaj do nas nie wraca i aż tak bardzo złamałeś nasz regulamin. Może być tak i tak. Mhm. I ta społeczność buduje się właściwie przez samych graczy. To oni nadają ton w ogóle grze, co jest dozwolone, co nie. I ten wulgarny język zdarza się tak, że gracze się na niego zgadzają i właściwie go tworzą. Tak, ale też kiedy gramy, kiedy jesteśmy w jakiejkolwiek społeczności, podlegamy różnym mechanizmom. I między innymi jednym z takich mechanizmów jest coś takiego jak, nazywamy to kabiną pilota. To jest taka sytuacja zapożyczona troszkę z czasów wojennych, kiedy mówiono o tym, że żołnierze na froncie doświadczają bardzo silnych skutków tych działań wojennych, dużej traumy, natomiast dużo mniejsze skutki osobiste odczuwają piloci, którzy przynoszą dużo większe zniszczenie, tak? Bo na przykład bombardują całe miasta. I podobnie jest w grach. Bardzo często siedząc za ekranem komputera, kiedy nie widzimy osób, kiedy nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu, my po prostu nie czujemy, że swoim słowem, wypowiedzianym w emocji, jakimś wyzwiskiem rzuconym w jakiejś bardzo ekscytującym momencie gry, możemy naprawdę komuś zrobić krzywdę, możemy kogoś zranić, możemy sprawić przykrość. Warto o tym pamiętać. A możesz mi powiedzieć, bo jesteś psychologiem i masz tą wiedzę. Jak to jest, że gra internetowa, czy w ogóle gra, bo przecież mamy gry zespołowe, wyzwala takie emocje, które są w normalnym życiu? Jak to się dzieje, że zwykła zabawa jest w stanie uruchomić te mechanizmy takie na zupełnie poważnie? Świat gier ewoluuje, one są tak fantastyczne i oferują nam tak bogatą rzeczywistość, że angażują naprawdę całe nasze emocje. Jakby wszystkie emocje, wszystkie zmysły, też budujemy bardzo silne społeczności wokół gier. To jest jak plemię trochę, więc wyzwalają się w nas czasami bardzo silne emocje. Mhm. A co można poradzić takiej mamie, rodzicowi, czy osobie w ogóle, która nie chce mieć do czynienia z tego rodzaju, nie wiem, chociażby wulgarnym językiem, takim przemocowym językiem? Jak w ogóle rodzice powinni reagować? Ja myślę, że jest to kwestia porozmawiania, dlatego że warto się na początku zorientować, czy ten typ języka obowiązuje jakoś tylko w tej grze i podczas wspólnych rozgrywek, czy on też przenosi się na codzienne, realne kontakty, jeżeli, tak jak w tym przypadku, jeżeli znamy osoby, z którymi gramy. Ja myślę, że to jest podstawa, bo jeżeli ten typ agresywnego, wulgarnego zachowywania się względem siebie przenosi się również na nasze rzeczywiste życie, no to jest może trochę powód do niepokoju. Zaczęłabym od rozmowy, myślę, że na temat przede wszystkim tego, że coś, czego czasem nie uważamy za jakiś, nie wiem, za coś obraźliwego, czy za coś bardzo emocjonującego, może być takie dla drugiej osoby. Tu odwołuje się do najprostszych rzeczy, takich jak chociażby empatia, czy próba postawienia się w sytuacji drugiej osoby. Chciałam Cię jeszcze zapytać, bo to jest trochę obok naszego zgłoszenia, natomiast często jest tak, że to właśnie nastolatki się żalą nam, że rodzice obcinają im czas, czy ograniczają czas spędzany właśnie na grach internetowych, a to dla nich jest po prostu kawał ważnego świata. Dużo czasu tam spędzają, budują swoje światy, budują swoją postać. Jak można powiedzieć rodzicom, że to, co robię, jest dla mnie szalenie ważne i
pokazać, żeby oni to zrozumieli? Ja myślę, że też przede wszystkim zadajmy sami sobie pytanie, czy taka nasza aktywność w sieci, czy na społeczności internetowej, czy na jakichś forach, czy chociażby w grze internetowej, czy ona nie zaburza nam takiego balansu pomiędzy naszym życiem wirtualnym, online i naszym życiem offline. Jeżeli tak nie jest, jeżeli mimo tego, że gramy, mamy też przyjaciół, mamy też jakieś hobby, interesujemy się tym, co dzieje się na zewnątrz, to jest okej. I myślę, że pokazanie tego rodzicom, że wirtualny świat w żaden sposób nie przesłania mi też tego rzeczywistego świata, nie sprawia, że ja zaniedbuję swoje obowiązki, że nie mam ochoty na jakiekolwiek inne kontakty, powinno być wystarczające. Ale jak im też powiedzieć, że to, co ja robię, jest dla mnie, nie wiem, szalenie ważne. Spotkałam się z takim nastolatkiem, który mówi, wiesz, jak rodzice czy nie wiem, wujostwo, dziadkowie składają mi życzenia świąteczne, oni nigdy mi nie życzą wysokich, dobrych statystyk w grze, a to jest najlepsze życzenie, które można powiedzieć właśnie mi jako graczowi. No. Ja myślę, że pokazać im. Pokazać swoim rodzicom, dziadkom, jak fajna może być gra, jak to może być ekscytujące, jak można się dobrze poczuć, kiedy zdobywa się, nie wiem, kolejne levele, kiedy rozwiązuje się kolejne trudne zadania, jak dużym wsparciem może nas obdarzyć grupa, z którą gramy, że to nie jest tylko gra, że nawiązują się tu też przyjaźnie, że jest lojalność, po prostu wprowadzić swoich rodziców w świat gier, których być może po prostu nie znają. Mhm. Czyli te gry mają dużo pozytywnego ładunku, który tak właściwie umyka pewnie dorosłym osobom, które widzą tylko w tym stratę czasu. Myślę, że tak. Jeżeli trzymamy balans, jeżeli gry nie przeszkadzają nam w życiu, są wspaniałym źródłem rozrywki i nauki bardzo często. A nauki czego? Współpracy w zespole na przykład, umiejętności logicznego myślenia, planowania, budowania bardzo czasem niesamowitych strategii. Jest bardzo wiele rzeczy, których możemy się nauczyć dzięki grom komputerowym. Czyli tak już kończąc naszą rozmowę, gry to nie tylko wulgarny język, to są różne inne rzeczy, które towarzyszą, mogą być pozytywne i to właściwie od nas zależy, co wyniesiemy z tej gry. Czy to będą tylko i wyłącznie, nie wiem, czy tylko i wyłącznie agresja i znajomość różnych rodzajów broni, czy na przykład współpraca przez internet, co jest szalenie ważne, a tego na przykład szkoła w ogóle nie uczy. Ja tak sobie myślę, że kiedyś nasze dzisiejsze nastolatki będą pracowały, ta telepraca jest coraz bardziej popularna i to jest jedna z form, kiedy można to w ogóle ćwiczyć, jak współpracować z innymi osobami, których nigdy nie widzieliśmy po prostu w realnym życiu, a z nimi robimy chociażby misje, prawda? Tak, aczkolwiek też jest tak, że to, czego uczymy się w wirtualnym świecie, te kompetencje z nami zostają. Zostają z nami w realnym świecie, w stosunku do najbliższych, do przyjaciół, kolegów z klasy. Więc warto używać gier rozsądnie. Bo gry odwzorowują to, czy te nasze umiejętności, czy to, co po prostu używamy w zwyczajnym, realnym świecie i jest to nam potrzebne. Buduje i naszą osobowość, i nasze doświadczenie. Więc warto dbać, żeby ono było jak najbardziej pozytywne i jak najlepsze. Dokładnie tak. Marto, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W nawiązaniu do zgłoszenia, które dotyczyło wulgaryzmów w grze internetowej, zachęcam Was do tego, abyście wszelkie nadużycia i naruszenia, które pojawiają się w internecie, zgłaszali do moderacji. Ważne jest to, żebyście pamiętali, że nie zawsze to, co zgłosimy, znika od razu z internetu. Czasami ta treść jest dostępna jeszcze przez kilka godzin czy nawet kilka dni. Mimo to zachęcam Was, abyście korzystali z przycisku zgłoś i abyście nie bali się kontaktów z moderatorami. W dzisiejszym naszym odcinku mówiliśmy o tym, w jaki sposób budują się społeczności wokół gier internetowych. Dlatego tak ważne jest, aby reagować w sytuacjach, kiedy dochodzi do naruszeń, kiedy są publikowane treści, których Waszych zdaniem nie powinno być w internecie. Zachęcamy do oglądania wszystkich naszych odcinków mówiących o innych zagrożeniach internetowych.